Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się wiadomości z przyszłości od siebie. Zobaczymy, jak Twoje przyszłe ja, co ma Tobie do przekazania. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, który Cię przyciąga. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, bezterminowe, energetyczne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje na ten moment. Ja bardzo dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości i lajków. Możesz dokonać więcej niż jednego wyboru, to co Cię przyciągnie. Jeżeli masz z tym problem, to zawsze pamiętaj, możesz zatrzymać film, zamknąć sobie oczy, wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów i dokonać wyboru. I przechodzimy do czytania. Zaczniemy sobie od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Co Ty z przyszłości chcesz sobie powiedzieć? Bardzo podkreśla mi się tutaj sprawiedliwość, czyli bądź dla siebie sprawiedliwa, ale tutaj w sensie takim łagodności. Dlatego, że osądzasz siebie, nie znając do końca przyczyny sytuacji. Tak mi tutaj mówi, że pewne rzeczy musiały się wydarzyć w Twoim życiu. Nie na wszystko miałaś wpływ. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że miałaś i nie dokonałaś czegoś, to nie jest to prawdą. Dużo rzeczy płynie pokoleniowo u Ciebie. Tutaj mówi, zwróć na to uwagę. Bądź dla siebie łagodniejszy. Zaakceptuj, że pewne rzeczy wydarzają się, ponieważ mają się wydarzyć. Są ważne dla Twojego rozwoju, dla Twojej duszy, dla Twojego życia. I ta Twoja przyszła ja, prosi Cię o taką właśnie zauważenie tego, o taką cierpliwość. Mówi też o tym, aby zwiększyć swój kontakt z naturą, aby wychodzić i spędzać ten czas w naturze, ale z taką świadomością, czyli bez komórki w ręku, bez pośpiechu. Jak już idziesz na ten spacer, to odczuwaj przyrodę wszystkimi zmysłami. Jeśli możesz wyjechać nad morze, to też mówi wyjedź nad morze, ponieważ ten szum fal uspokoi Twój system nerwowy. Dobrze, no to zobaczmy sobie dalej. Twoja wiadomość, że będziesz prowadzona w działaniach, które chcesz rozpocząć, że pamiętaj właśnie, aby nie osądzać siebie, że idziesz, robisz coś, zaczynasz coś nowego i to normalne, że nie będziesz w stanie wszystkiego zauważyć. Będziesz prowadzona w tych działaniach i te wszystkie potknięcia to są rzeczy naturalne, które są związane z tym, że jest to coś nowego, ale też z tym, że pewne rzeczy masz tutaj do zauważenia, do przepracowania. Tak? Czyli też mówi, jeżeli coś robisz, nie rób tego bardzo szybko i nie odrywaj się od rzeczywistości, tylko zauważ to, zatrzymaj się, żeby to nie było taki rodzaj zaślepienia. Tak? Czyli we wszystkim, co podejmujesz, nie musisz się spieszyć. Pamiętaj o tych przerwach, o tym kontakcie z naturą. Wtedy zauważysz więcej. To od Ciebie zależy, jak będzie wyglądać Twoja droga, jak będziesz realizować swoje pomysły, ponieważ wszystko jest w Twoich rękach, ale też mówi, zatrzymaj się właśnie i nie rób tak szybko, nie rób w takim pośpiechu, tylko jak sobie pozwolisz na ten czas, na to zauważenie sytuacji, na ten odpoczynek, to te wszystkie rzeczy będą Ci się zdecydowanie lepiej układać. Co tu jeszcze chcę powiedzieć? Że wyruszasz w nową podróż, że naprawdę przed Tobą nowe rzeczy i idź w tą drogę i mówi też zostaw te rzeczy, które Ci nie służyły, te myślenie, to postrzeganie pewnych sytuacji, które
no nie prowadzi do nowych celów. Jakby niech Twoja idea, pomysł Cię uskrzydla i niech to Cię prowadzi. Natomiast nauczona doświadczeniem, zauważaj myśli, które są dla Ciebie wstrzymujące Cię w tej podróży, obciążające i zostawiaj te myśli. Niech Twoją prowadzącą siłą będzie ten pomysł, niech on Cię uskrzydla i ten punkt, do którego chcesz dotrzeć, nie spuszczaj go z oczu. Dobrze, to karta rada z tej talii. O, i tak chcę przyjść, więc idziemy tak. Wszystko na spokoju, metodycznie, powoli. Rozświetlaj po kolei, krok po kroku, nie zapominając o tym, że żyjesz. Czyli działaj spokojnie, działaj powoli, zauważaj rzeczy wokół siebie, obserwuj świat, bo czasem trzeba coś będzie tutaj zmienić, wprowadzić inaczej, coś rozświetlić sobie, prawda? Zauważyć. Nie szarżuj, tak? Powoli, spokojnie, z tym takim wzrokiem i sercem skierowanym na swój cel. Jest to czytanie ogólne, weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Dobrze, i przejdziemy sobie do wyboru drugiego. Wybór drugi, wiadomość od siebie z przyszłości. Tutaj mi mówi, że bardzo ważne są dwie rzeczy, tak chcę Ci przekazać. Pierwsze to jest systematyczna praca. Niech to będą nawet małe kroki, ale wykonuj je systematycznie. Nie zniechęcaj się tym, że trzeba czemuś poświęcić czas, że może od razu efektów nie widać, tylko rozpalaj swoją duszę do tego. Po prostu wykonuj, czy Ci się chce, czy nie. Tutaj mówi takie systematyczne wykonywanie rzeczy w celu osiągnięcia tego, czego chcesz. I druga rzecz, jaki mi mówi, to raduj swoją duszę, czyli żeby nie pochłonąć się tylko pracą i odkładać całe swoje życie gdzieś na dalszy etap, tylko wplataj radosne elementy w swoje życie. Praca pracą, cel, realizacja celu, ale właśnie tak radość, wprowadź radość, uśmiech, to co lubisz, doświadczaj rzeczy, które powodują taki uśmiech z głębi Twojego serca, z głębi Twojej duszy. Ciesz się zwycięstwem, celebruj każdą rzecz, każdą drobną rzecz, którą zrobisz. Celebruj nawet to, że jesteś systematyczna, że działasz, że podejmujesz się tych wyzwań. Wszystko to jest sukcesem, wszystko to jest bardzo ważnym elementem do osiągnięcia tego, o czym pragniesz. Celebruj też to, co osiągnąłeś do tej pory w życiu. I z rozwagą zwracaj uwagę, planuj swoje działanie, czyli pracujesz, przyglądasz się, celebrujesz, cieszysz się życiem i też dajesz sobie czas na obserwację swoich działań, na to, gdzie to prowadzi, jaką ścieżkę ma Ci to wskazać. Tutaj i też mówi, pamiętaj, że mogą się pojawiać różne pomysły, ale żeby nie było w tym też chaosu, tak? Że jak już coś robisz, to nie biegnij do kilku rzeczy, skup się na tym, co robisz, a żeby ten efekt był jak najbardziej dla Ciebie taki miarodajny. I pamiętaj, że o tym nastawieniu swoim tu mocno wskazuje, że właśnie potrzebna jest radość wpleciona w to, co robisz, ale także w tej pracy, którą wykonujesz, potrzebne jest Twoje nastawienie.
nawet jak nie ma tych efektów, nawet jak czujesz, że coś jeszcze nie idzie tak, bo chcesz szybciej, to nie tędy droga. Tutaj mówi, zestrój się ze swoją duszą, zestrój się z efektem, z samym tym procesem tworzenia tego, podnoś swoje wibracje. Tutaj mi mówi właśnie, przebywaj w odpowiednim miejscu. Nie obniżaj swoich wibracji negatywnym mówieniem, negatywnymi myślami, alkoholem, otoczeniem niewspierającym. Jak gdyby pamiętaj, że to Ty decydujesz o tym, jak się czujesz, jak Twoje prace pójdą, ponieważ to Ty musisz obudzić w sobie te elementy, które Ci będą potrzebne, bo wszystko masz w sobie, aby zrealizować swoje marzenie, tylko to Ty decydujesz o tym. I tu mi też tak przychodzi, że jeżeli ta rzecz, która tutaj nie dotyczy sfery zawodowej, ale sfery osobistej, to na cokolwiek to idzie, czy to chodzi o Twoje ciało, nawyki żywieniowe, to właśnie ta sama sytuacja, połączyć systematyczność, dowiadywać się, podejmować działania, połączyć to z radością, świętować drobne sukcesy i pamiętać o tym, że to Ty grasz główną tutaj melodię, to Ty wprowadzasz tą częstotliwość, to Ty siebie nastrajasz i decydujesz o tym, co będzie się wydarzać i w jakim tempie. Dobra, to jeszcze kartę radę. Ta karta tutaj chce być. Tak, bo to Ty właśnie decydujesz o swoich myślach, czy one będą lekkie, jak wymalujesz swój świat. Czy dasz tam gradowe burze i chmury i ciężkość i mówienie, że nie ma sensu, droga jest ciężka, czy próbuję, robię, działam, podejmuję taką i taką rzecz, wytrwam w tym, jestem w tym, nawet jeżeli ma się wrażenie, że nic się nie rusza, uparcie jesteś w tym, sercem się z tym łączysz, z tą częstotliwością i to wszystko się zadziewa. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. I przechodzimy sobie do wyboru trzeciego. Wybór trzeci. Wiadomość od siebie z przyszłości. I tu mi tak mocno przychodzi, że nieważne, co daje Ci świat, jakie emocje, jakie doświadczenia, to od Ciebie zależy, co weźmiesz, jak na to zareagujesz i co dasz innym wokół siebie i co odbierzesz od innych wokół siebie. Więc tutaj bardzo mocno podkreśla, bądź osobą świadomie realizującą swoje życie, bo życie będzie przynosiło za każdym razem różne wydarzenia i różne emocje. Od Ciebie zależy, jak zareagujesz, więc tutaj przychodzi mi taka świadomość reakcji na bodźce zewnętrzne. Tak mi przyszło. No to zobaczmy, co tutaj jeszcze. Tak, to Ty budujesz swoją drogę odbierania tego, co wokół się Ciebie dzieje. I nieważne, w jakiej jesteś teraz sytuacji, czy ona jest bardzo trudna, czy ona wydaje się nie do zmiany, czy czujesz zastój, czy jest jakoś tam, to Ty zadecydujesz, jak będzie to wyglądało dalej. Nawet jak teraz Ci się to wydaje, że to jest niemożliwe, to właśnie Twoja reakcja na to, co jest, przez swoje serce i przez swoje marzenia. Bo to mi mocno mówi, pamiętaj, żeby kreować własne życie, nie poddawać się temu, co przynosi świat wokół, ludzie wokół. Albo będziesz tańczyć w ich rytmie,
Albo będziesz siedzieć i nie widzieć drogi, albo ją sobie zbudujesz. I tutaj Twoje przyszłe ja mówi, ta droga jest do zbudowania. To wszystko jest do zmiany według własnych planów i marzeń. Tylko czy masz marzenie? Jakie jest Twoje marzenie? Jaki jest Twój cel? Czy umiesz go skonkretyzować? Czy umiesz nazwać? I tutaj mówi, jeżeli w tym momencie nie wiesz, to poświęć na to czas, poczuj to, sprecyzuj, daj dużo detali i rozpocznij tę przygodę. Rozpocznij, nie bój się pójść w coś, o czym nie masz pojęcia, co wydaje Ci się może dziwne, bez sensu, do czego Cię to doprowadzi. Doprowadzi Cię do dobrych rzeczy. Także pozwól sobie prowadzić się swojemu sercu, swoim marzeniom, bo to jest bardzo ważne. I nie oczekuj, że od razu wszystko się wydarzy. Nie oczekuj, że jak zaczniesz robić fajne rzeczy, myśleć i planować, to od razu przyjdzie pozytywna odpowiedź na to, to od razu życie wokół Ciebie będzie się zmieniać. Będzie się zmieniać w taki sposób, że możesz nie zauważać na początku nawet tej zmiany. Natomiast ta droga się zbuduje. To wszystko jak wytrwasz, zaczniesz działać, zaczniesz odpowiednio reagować, nastrajać siebie, to wszystko wokół Ciebie będzie ulegało zmianie. Dobrze, no to karta rada jeszcze. O i ta karta wyskakuje, więc tutaj tak. Tutaj mówi o tej uważności na swoje myślenie, na swoje reakcje, postrzeganie świata, sposób postrzegania i wpojony w dzieciństwie, taki, który się z Tobą zespolił. Bądź czujny, czujna. Decyduj o tym sposobie myślenia, o tych reakcjach, o tej drodze. Jeszcze tak czuję, że muszę tutaj wybrać jedną kartę. Kartę radę z tej talii, czy z tej talii? Zaraz, która do mnie bardziej mówi? Ta talia do mnie mówi. Karta rada o budowaniu tej drogi jeszcze. Zbudujesz ją przez właśnie odpowiednie patrzenie i myślenie. I to tak jakby się tutaj nakłada, tak, że kieruj się tym, co usłyszałeś, tym nowym myśleniem, nowym sposobem. Przyglądaj się temu wszystkiemu, obserwuj i odpowiednio reaguj. Nie reaguj automatycznie, tylko w nowy sposób. Rozpocznij tą nową drogę, ten nowy sposób myślenia, patrzenia, reagowania, odczuwania. Bądź dla siebie łagodna i sprawiedliwa. I tak tutaj jest ważne, że przyjrzyj się swoim celom i marzeniom, sprecyzuj je, napisz na kartce, zobacz, czy jak przeczytasz to marzenie, to czy wiesz, o co chodzi? Czy na pewno wiesz, dokąd zmierzasz? Bo ta droga będzie taka, jak sobie zaplanujesz, więc jak tym marzeniom się do końca nie przyjrzysz, no to może się okazać, że nie dojedziesz w to miejsce, które myślałeś, że dojedziesz, bo jeżeli wpiszesz sobie w marzenie dom, to może to być dom do remontu, dom w jakimś miejscu, a Ty na przykład chciałeś nad morzem, ale nigdy nie powiedziałeś, że chcesz dom nad morzem. Więc doprecyzuj wszystko dokładnie, doprecyzuj te odczucia, które chcesz, aby się pojawiły z tym, bo zacznij od odczuć. Co czujesz, gdy to masz, jak chciałbyś się czuć, w jakim miejscu i doprecyzuj tą swoją drogę. Jest to czytanie ogólne, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje, a ja życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.